Dobrze, a więc oficjalnie witamy na amerykańskim przedmieściu. Jesteśmy pół godzinki drogi od samego takiego downtown, czyli centrum LA. Wybraliśmy to świadomie. Chcieliśmy po prostu mieć jak najbardziej taki aurę amerykańską i rzeczywiście to był jeden z lepszych decyzji, bo rzeczywiście, jeśli mielibyśmy mieszkać w centrum, to tam jest tragedia. Tam jest dużo bezdomnych, dużo korków, dużo złych rzeczy. Tutaj natomiast jest spokój i cisza. Ten materiał w ogóle, który tutaj nagrywamy, my już nagrywamy go po paru dniach spędzonych, tutaj żebyśmy mogli wam opowiedzieć o tym wszystkim z doświadczeniem, z naszymi przemyśleniami i z taką spokojnym duchem, bo rzeczywiście te pierwsze początkowe dni były takie, że się jaraliśmy wszystkim, a teraz opadły emocje i możemy ze spokojem wam o wszystkim powiedzieć. Mieszkamy w amerykańskim takim przedmieściu, to jest nasz domek, mały, słodki kurniczek, który rzeczywiście jest takim miejscem z cienkiej dykty i wszystko słychać, ale wydaje mi się, że po prostu oni mają takie budownictwo, że albo jest tu gorąco, albo zimno, albo przyjdzie tornado i zwieje to wszystko, albo nie. Polskie budownictwo jest dużo, na pewno lepsze. Jeździmy sobie tutaj Jeepem Gladiatorem z 2022 roku, V6, ja nie wiem, to mi nic nie mówi, ja się na samochodach nie znam. To, co było dla mnie najważniejsze, to paka. Ja zawsze marzyłem o pick-upie i to było z jednych właśnie takich American Dream, żeby pojeździć sobie po amerykańskich ulicach pick-upem. I rzeczywiście fajnie jest. Pali w cholerę dużo, ale no, jak się bawić, to się bawi. I zanim wejdziemy jeszcze do mieszkania, kilka słów o froncie, czyli mamy zimę, jesteśmy w grudniu, mamy przystrojone pięknie palmy, mamy światełka nad gankiem. To, co mnie tutaj urzeka, to taki porządek w tym samym ogródku. To jest minimalizm, ale jest on na tyle fajny, że tutaj więcej naprawdę nie trzeba. Nie ma płotu, jedyne jakie tutaj jest ogrodzenie, no to rzeczywiście są pojedyncze domy, które gdzieś tam się odgradzają, ale rzeczywiście jest sytuacja taka, że jest to taka wolność między sąsiadami. Każdy gdzieś tam na każdego patrzy, jest takie wzajemna pomoc, ale to, co mi się podoba, to taki minimalizm na samym osiedlu. A więc witamy teraz w części domowej, gdzie pokażemy wam taki typowo amerykański domek. Na wstępie możecie zobaczyć światełka, bo rzeczywiście mamy grudzień, panuje taka aura świąteczna, totalnie jej nie czuć, ale my zaraz wracamy do Polski, więc delikatnie nastrajamy się na to, żeby już tam gdzieś ten vibe świąteczny w nas panował. Tu mamy salon, tutaj spędzamy tam jakąś część dnia, bo rzeczywiście tu też jest bawialnie, bo Miki się lubi tutaj gdzieś spędzać czas. To, co jest fajne, mam 3 rzeczy, które lubię w amerykańskim domu. Jeden to jest ten elegancki fotel. No to jest po prostu perfekcyjne miejsce do chillowania, odpoczywania, jak z amerykańskich filmów. Ok, a teraz witamy w jadalni, w której spędzamy również dużo czasu, bo gotujemy. Lubimy gotować, chodzimy też do dinerów, ale takie gotowanie tutaj sprawia nam dużo frajdy, to jest ze względu na Mikiego. Gostek ma swoje potrzeby i lubimy gotować mu zdrowo, to co on je też w Polsce. A teraz witam w amerykańskiej kuchni, która jest no 1 do 1 z jakichś amerykańskich filmów. Zobaczcie, to co jest najfajniejsze w tym wszystkim tutaj, to jest to. Czyli młynek taki do jedzenia w zlewie, no rzeczywiście, jeśli nie dojedliśmy czegoś, jakieś tam małe kawałki, które pewnie byśmy wyrzucili do śmietnika, to tutaj one lądują tutaj i je tam mielimy i one tam spływają razem do ścieku. To, co jeszcze jest ciekawe, to taka nasza półka snacksów, no to są, zobaczcie, no takie płatki, czy takie ciasteczko, no to jest wszystko coś, o czym marzyło się za dzieciaka i teraz no, rzeczywiście to się tam gdzieś spełnia. Dreams come true, jeśli chodzi o stare w tym momencie. A teraz idziemy dalej i to jest taka główna sypialnia, w której śpimy, tak samo jest tutaj główna łazienka, ale tam na razie nie zaglądamy, bo po paru dniach się zrobił delikatny bałagan. Ale analogicznie tak samo wygląda ta sypialnia, czyli łóżko, kanapa, telewizor, to wszystko też mamy tam. Typowo amerykańskie, wydaje mi się, takie lokum, którym jest jakby git, no tutaj jakby nic nie ma takiego szczególnego. To, co jest fajne, to toaleta. Mi się strasznie podoba to, że tam jest woda wyżej niż u nas zwykle, więc jakby jest przyjemniej, o ile to dobrze, o ile to źle nie zabrzmi, ale jest git. Typowo amerykańska łazieneczka, prysznic, toaleta, lustro, umywalka, wszystko tak, ale rzeczywiście wygląda to spektakularnie fajnie. Ja jestem wychowankiem lat 90., które wychowały mnie przede wszystkim gry i to one dały mi spojrzenie, jak mogą wyglądać fajnie stany, jakie świat może być spokój. Odzorowanie rzeczywiście tych map w GTA do świata wirtualnego jest przerażająco dobra. Co widzę dopiero teraz, jak przyleciałem tutaj. Jestem już drugi raz. Teraz byłem bardziej tak zawodowo, bo robiliśmy klip, a teraz jestem totalnie prywatnie i jaram się każdą chwilę tutaj, bo inaczej wygląda świat podróżnika prywatnego, inaczej zawodowego. Właśnie taką mam sobie tutaj bucket listę. Jedno to jest samochód, jedno już jest odhaczone, drugie to jest amerykańska chata, która jest git. Dojechaliśmy pod znak Hollywood. Ja nie miałem zbyt dużych oczekiwań w stosunku do tego miejsca. Rzeczywiście ja to bardziej traktowałem jako taki gdzieś po drodze, niż taki nasz must have, który musimy zobaczyć. Znak jak znak, no oglądałem się tego rzeczywiście dużej ilości w filmach. Ja myślę, że może też nie trafiliśmy na jakąś najlepszą pogodę, gdzie jest troszkę jakby za bardziej zachmurzone. Myślę, że jakbyśmy byli tutaj o Golden Hour, ale o Golden Hour wszystko jest dużo ładniejsze, to na pewno. My nastawiamy się na zwiedzanie raczej takie lokalsowe, dlatego mieszkamy na przedmieściach, a nie w centrum. Chcemy sobie spędzić to bardzo tutaj spokojnie, bez jakiegoś popędu turystycznego, więc to, co będziemy tutaj oglądać, to są raczej takie przy okazji, niż jakieś takie nasze must have'y.
Hello. You have a good day now. I to jest to właśnie, o czym mówiłem od początku, czyli poczuć się jak najbardziej lokalsowo tutaj. Bo wyobraźcie sobie, gram razem z synem na amerykańskim przedmieściu w piłę, gdzie można rzeczywiście poczuć się jak lokals. I o coś takiego właśnie tutaj walczyliśmy, a teraz śmigamy dalej. Obowiązkowy przystanek każdej naszej wycieczki, kawa ze Starbucksa. Two black, medium coffee. Teraz zaliczamy kolejną z atrakcji, ale tylko dlatego, że jest to jedna z miejscówek GTA. Ja tutaj taki trochę robię sobie tripa GTA-owego, ale po prostu te lata 90., które nas gdzieś tam wychowały, rzeczywiście teraz przełaniają się w rzeczywistość. I zaliczamy w ogóle dwie atrakcje przy jednym, bo jednym jest tutaj obserwatorium Griffin, coś takiego, a drugie to jest napis Hollywood, który już widzieliśmy na tym wyjeździe raz, ale była strasznie słaba pogoda i to nie wyglądało jakoś super spektakularnie, a teraz no rzeczywiście jest ok i czekam strasznie na zobaczenie panoramy całego LA z obserwatorium, bo ponoć w GTA to robiło wrażenie. Poza takim zwiedzaniem lokacji z GTA mam jeszcze jedną misję na celu, czyli zwiedzanie lokacji filmowych. Lepszego miejsca na świecie chyba do tego nie ma, bo rzeczywiście LA to jest jedna wielka lokacja i gdzie się nie pójdzie, gdzie się nie spojrzy, to widać różne akcenty, czy to z filmów, czy z seriali, ale Amerykanie idą strasznie na łatwiznę, bo gdzie się nie pójdzie, jest dobrze. Tylko ciekawy jestem, jak my to odbieramy, bo dla nas jest to fajne, bo jest to amerykański, jest to jakiś taki klimat, a dla Amerykanów, ciężko powiedzieć, to tak jak wiecie, jakbyśmy mieli obejrzeć sobie M jak Miłość, pojechać na lokację do M jak Miłość, jakby nie ma w tym nic spektakularnego, ale to jest, ale na przykład może Amerykanie byliby tym zachwyceni, ale wracając do tematu. Jesteśmy takiej jakby w pierwszej lokacji na naszej liście, czyli z filmu Jestem na tak, Yes Man, gdzie Jim Carrey w tym miejscu wysiadał z samochodów, gdzie wypadały z samochodu Red Bulle, bo umówił się z laską, która była w tym miejscu i robiła sobie z ziomkami jogging z robieniem zdjęć, a Jim Carrey wyskakiwał tutaj z samochodu, żeby dołączyć do tej przygody, więc wow, spoko. Trochę szczerze mówiąc myślałem, że to jest troszkę większe, ale jakby wiadomo, magia kina. Sam się na tym łapię, bo rzeczywiście czasami jest tak, że sami nagrywamy, a potem w rzeczywistości to wygląda inaczej. Ale tak, to jest jedna z tych lokacji i niesamowicie tutaj być. Myślę, że bliżej Jima jak jest Jimmy? Ten Jimmy... Carrey. Jim Carrey, to nie byłem bliżej niego, więc sztos. Okej, no to jedna z miejsc na bucket liście jest spełnione. Rzeczywiście panorama LA, no niesamowicie dobrze to wygląda. Zobaczcie, jaka tutaj jest długa ulica. Ja myślę, że gdybyśmy mieli taką w Polsce, gdyby LA było Polską, to na 100% nazwana by była ulicą Długą. No i teraz totalnie 100% lokacja z GTA. Jesteśmy tutaj właśnie, gdzie wlatywało się sterowcem i bang! Dobra, my jesteśmy już po obejrzeniu obserwatorium. Przynajmniej tak liznęliśmy go trochę, bo nie wchodziliśmy jakoś super do środka. Fajne, mega spoko. Myślę, że jak nie liczy się na jakieś oczekiwania, to jest lepiej, bo rzeczywiście pojechaliśmy tutaj po prostu, żeby zobaczyć sobie obiekt. Było dużo lepiej niż się spodziewaliśmy. Mega przede wszystkim fajny widok, niesamowicie fajnie mili ludzie. Wszędzie jest dostępność, nie trzeba się nigdzie nic kupować, wypraszać, kłócić, tylko po prostu idzie się zobaczyć, co się chce i się podziwię, bo naprawdę miejscóweczka robi wrażenie. Nie dość, że za plecami mam napis Hollywood, przed sobą mam panoramę LA, tak. To miejsce jest totalnie do zobaczenia przez każdego, kto przyjeżdża tutaj do Los Angeles, żeby po prostu spędzić sobie jakiś czas. A my tymczasem lecimy dalej. Po latach. Chyba z jedno z fajniejszych miejsc, jakie tak latałem, ale to chyba tylko dlatego, że po prostu są to Stany i ja jestem strasznie stanowy, ja strasznie kocham to miasto, tą przestrzeń, tych ludzi, to wszystko, co nas tutaj otacza i rzeczywiście polatanie w tym miejscu było takim jednym ze spełnienia moich chyba marzeń i też na pewno stresujące, bo ja generalnie boję się latać z dronami. Kupiłem tego drona tylko ze względu na to, że jest malutki, lżejszy i jakby odpowiedzialność jest zawsze ta sama, ale jakby troszeczkę uspokaja mnie to, że nie był warty aż na przykład 10 000, ile na przykład kosztuje mój Mavic Trójka, tylko ten jest dużo tańszy i ewentualnie jeśli coś by się stało, no to będę miał mniejszy żal sam do siebie, że coś zrobiłem źle, tylko po prostu łatwiej będzie go porzucić, ale mam nadzieję, że czegoś takiego nie stanie, tylko będzie mi tutaj wiernie towarzyszył przez resztę tej wycieczki, jak i na pewno jakiś każdy inny, bo już kolejne są w planach, więc mam nadzieję, że to będzie ze mną długo, ale mega fajna sprawa.
Dobra, a teraz lokacja, której nie muszę wam prawdopodobnie przedstawiać, bo rzeczywiście zobaczcie. Aleja Palm, jesteśmy tak, w Beverly Hills i jakby jest to normalna ulica, tutaj nie ma nic szczególnego, tylko rzeczywiście, że no jest ładnie. No myślę, że tutaj fotę trzeba strzelić, przyjechać i również to zobaczyć. Nie wiem, czy jest to super turystyczne miejsce, ale rzeczywiście warto tu przyjechać, bo jest bardzo, bardzo ładnie. Jak baby? Przepięknie, bardzo mi się podoba. Co się podoba najbardziej? Ogólnie taki vibe tego miejsca. Te domy są bardzo ładne, takie zadbane, idealne. Bogate, widać, że tutaj Bogate. jest, Nie, widać, że jest pieniądz. Ale jest też bardzo czysto. Te palmy są takie, moim zdaniem, wyjątkowe. Okej, jesteśmy na kolejnej lokacji, jesteśmy na Santa Monica i rzeczywiście moje szczęście, myślałem, że ona jest tylko rzeczywiście w Warszawie, ale nie, ona też jest w LA, było mega szczęście do miejsca, podjeżdżamy, a tutaj gościu wyjeżdża i sobie parkujemy elegancko i w ogóle co jest spoko. Taki bilecik na 2 godziny tutaj w LA kosztuje $2 w ogóle ten bilet tutaj, za 2 godziny. Serio? No, więc cenowo sztos. A my tymczasem zabieramy się, idziemy na coś zjeść i się pobawić. Z ciekawych atrakcji filmowych jest tutaj ławka, na której siedział Forrest Gump. No ja jestem ciekawy, czy to jest generalnie ta oryginalna, trochę wątpię w to, ale rzeczywiście, ale słuchajcie, nawet są buty. Można sobie wsadzić te Forresta Gumpowe buty, w których on tam sobie biegł, więc ej, fajne, w sumie jest okej. Okej, to mały przystanek na naszej filmowej trasie i wpadliśmy do knajpy. Nie mogło być to inaczej, bo jesteśmy, jak idziemy już takim szlakiem filmowym, to zahaczamy tutaj o Forresta Gumpa i wpadliśmy do knajpy Baba Gump. Kultowa knajpa, która rzeczywiście gdzieś tam było marzenie, to Baba Gump. I teraz my spełniamy tutaj sobie nasze marzenie i zamówiliśmy sobie krewetki. A w tym miejscu, na znaku, albo wszystko się zaczyna, albo coś się kończy generalnie, bo tutaj jest oficjalnie koniec trasy Road 66, więc kiedyś ją zaliczymy, kiedyś ona będzie nasza zrobiona i wrócimy do tego filmu i będziemy z siebie bardzo dumni. A w ogóle teraz byliśmy już po tym jedzeniu generalnie w tym Baba Gump. No i teraz moje zdanie jest takie, so bym to powiedział generalnie. Było ok, bardziej fajniejszy była chyba ta otoczka, ten klimat wokół tej całej restauracji, niż samo jedzenie. Samo jedzenie było ok, no. Krewetki w tempurze, w jakimś tam, czy to kokosowym, czy w jakichś tam innych płatkach otoczone, ale no nie wiem. Sałatka była super, brakowało mi trochę warzyw. Generalnie tak, bo zamówiliśmy sobie sałatkę Cezar z grillowanym kurczakiem i takie danie popisowe, nazwijmy to, w tej restauracji, jeśli chodzi o krewetki. Ale tak, fajnie byłoby spróbować sałatki, bo rzeczywiście po kilku dniach już w Stanach tutaj brakuje nam troszkę delikatnie warzyw i rzeczywiście spróbowaliśmy pierwsze po krewetce, ale potem pierwsze co zjedliśmy to w rzeczywistości była to sałatka. A teraz sama Santa Monica w swojej okazałości, no zobaczcie to. Generalnie jest to zajebisty vibe, no po prostu miejsce nie do podrobienia. Jest mocno git generalnie. Generalnie o Golden Hour wszystko wygląda dobrze, ale zobaczcie to, no to jest po prostu przepiękne. Jest tutaj mega ładnie. No i tak, jest to taka moja troszeczkę pamiątka z wyjazdu rodzinnego i nie traktujcie tego jako jakiś przewodnik turystyczny, bo rzeczywiście tutaj nie dowiecie się niczego takiego jakiegoś, że na przykład Santa Monica została wybudowana w jakimś tam roku. Nie, to nie jest ten kanał, to nie jest ten materiał, to raczej jest takie moje spostrzeżenie, miasto filmowe okiem filmowca. Chcę wam pokazać rzeczywiście, jak fajnie tutaj może być, jak my odbieramy poprzez nasze wychowanie pewnie w latach 90. czy 2000 jakieś takie spostrzeżenia i jak popkultura wpłynęła na nas, bo na mnie, ja myślę, że chłonąłem to wszystko, co nas tu spływało do nas z zachodu i teraz jestem taki, jaki jestem, bo na przykład jara mnie to, że nagrywam obecnie za statyw służy mi budka ratunkowa, która była prawie ze Słonecznego Patrolu. Mam z tyłu za sobą w tle Santa Monica, która była jedną z lokacji w GTA. Mam cudowny zachód słońca, który myślę, że mógł posłużyć na przykład przy realizacji Top Guna. Więc tak, rzeczywiście, z której strony się nie spojrzy, mamy tutaj super akcenty filmowe i nie wiem, czy to widzę tylko ja jako twórca filmowy, czy też na przykład muszę zapytać mojej żony. Chodźcie. Czy dla Ciebie jako żony filmowca albo jako taki typowy turysta LA jest
Patrzysz na LA jako filmowe miasto? No jasne, że tak. Bardzo wiele miejsc, które widziałam, kojarzyły mi się z różnymi filmami, więc postrzegam LA i ogólnie Kalifornię jako jeden wielki plan filmowy. Okej, no to albo moja żonka jest po prostu za dużo ze mną przebywa, albo rzeczywiście tak jest i również lubi filmy i to również popkultura na nią wpłynęła. A my tymczasem uciekamy dalej, a my zapraszamy na dalszą przygodę. O, tu jest mały filmowiec. Jaką masz, pokaż jaki masz napój. To jest Bubble Gum. Nie, Bubba Gum. Proszę bardzo, jaki mały filmowiec. Bardzo ładnie.